Wiosną 1623 roku Krzysztof Arciszewski wraz z braćmi Eliaszem i Bogusławem dokonali napadu na prawnika rodziny Kacpra Jaruzela Brzeźnickiego, który, jak uważali, nieuczciwie egzekwował długi ich rodziców. Zebrali grupę zbrojnych i zaczaili się na wracającego z sejmiku w Środzie palestranta. Krzysztof rozkazał związać Brzeźnickiego, a potem wlógł go za koniem aż na wzgórze pod Koninem, gdzie tracono złoczyńców. Mimo rozpaczliwego położenia Brzeźnicki nie godził się podpisać dokumentu o zrzeczeniu się praw do zagrabionego majątku. W przypływie nagłej alteracji Arciszewski zastrzelił palestranta, ale to nie koniec. Zgodnie z sentencją oskarżenia z akt grodzkich kościańskich poderżnął mu gardło, wywlókł język przez szyję, który nożem do szubienicy przybił. Za napad na publicznej drodze, za mord, za rozbój dwaj starsi bracia, Krzysztof i Eliasz, zostali skazani na wieczną banicję. Krzysztof Arciszewski, herbu Prawdzic, urodził się w Rogalinie, wsi położonej nad Wartą niedaleko Poznania. Rodzice należeli do zboru ariańskiego. Ojciec nosił drewniany miecz na znak sprzeciwu wobec stosowania przemocy, lecz starsi bracia Arciszewscy, wbrew ariańskiej tradycji, jak wielu synów zubożałej szlachty, wybrali karierę wojskową. Pod komendą Krzysztofa Radziwiłła brali udział w inflanckiej wyprawie przeciw Szwedom. Ścigani wyrokiem sądowym, żegnali się z rodzicami listem, który podpisał syn nieszczęśliwy i sługa powolny Krzysztof Arciszewski. Waszmościowie, przy defensach i protestacyjach nie zapominajcie tłumaczyć, że przez 12 lat kilkadziesiąt procesów z chudoby naszej nas wyżył, że despektował, że wreszcie nieszlachectwo nam zadawał. Za to też na ostatek gardłem zapłacił. My tymczasem gotujemy się do nowych losów. A waszmoście, nie respektując nic na nas, tak rozumiecie, jakobyśmy już pomarli i nie byli na świecie. Ojciec Krzysztofa Arciszewskiego, Eliasz Arciszewski, był jednym z czołowych działaczy antytrinitarskich czy socyniańskich na terenie Wielkopolski. I na pewno sprawa Krzysztofa Arciszewskiego, zbrodnia, którą popełnił, wyrok, który otrzymał, prawda, infamii, banicji, to wszystko się musiało odbić nie tylko na reputacji całej rodziny, ale także na reputacji współwyznawców, czyli Arian. Hej, co mi tam będzie, gryzi piórek groził, i już go pan Krzysztof za gardło wziął, już gryzi piórek na grubym powrozie, pan Krzysztof za morze popłynął, ahoj. Hej, na antypody przez Ocean Pieski, gdzie cukier indiańską plami się grbią, Banita i zbieg, pan Arciszewski po sławę popłynął, ahoj. Koleje losów Arciszewskiego znamy z jego obszernej korespondencji, zwłaszcza z listów wysyłanych przez blisko 30 lat do opiekuna polskich różnowierców, księcia Krzysztofa Radziwiłła. I tak w listopadzie 1623 roku Arciszewski oczekiwał w Gdańsku na wiatr, aby dopłynąć do Amsterdamu. Z Niderlandu informował swego protektora, że uczy się inżynierstwa, przypraw ognistych, sadzenia prochami i artylerii. Nie respektowałem nigdy na żadne pozory. Po prostu tam, gdzie mi się okazja podawała, uczyłem się rzemiosła rycerskiego tak, jakom mógł. I służyłem wiernie, gdzie mi się trafiło. Służyłem i ich mościom panom katolikom samym. Z nimi La Rochelle z ziemią równał, z nimi znosił prowincje francuskie insze, które z królami swymi także się wadziły.
Brał udział w odbijaniu protestanckiej bredy z rąk hiszpańskich katolików. Potem jako żołnierz wojsk kardynała Richelieu odznaczył się podczas zdobywania protestanckiej twierdzy La Rochelle. Tak więc religijne sztandary walczących stron nie miały dla Arciszewskiego żadnego znaczenia. Wreszcie w 1629 roku przyjął stanowisko dowódcy kompanii w holenderskiej wyprawie wojennej do Indii Zachodnich, jak wówczas nazywano Amerykę. Kompania zachodnioindyjska została zawiązana w Holandii na wzór odnoszącej spore sukcesy kompanii wschodnioindyjskiej, aby chronić import cukru brazylijskiego, który był wówczas rarytasem. Nowe przedsięwzięcie utworzyło kilka majętnych i znaczących rodów, głównie ze środowisk reformatorskich. Było wśród nich wielu Kalwinów z Belgii. Ludzie ci liczyli nie tylko na zyski z zamorskich kolonii, ale także widzieli w działalności kompanii szansę na przeciwstawienie się potędze katolickiego Królestwa Hiszpanii i Portugalii, panującego dotąd w południowej Ameryce, w tym w Brazylii. Była to potężna ponadnarodowa spółka zrzeszająca prywatnych przedsiębiorców i holenderskie gminy. Małych i wielkich udziałowców było w tej spółce bardzo wielu. Mogli oni kupować statki, werbować żołnierzy, opłacać ekspedycje. Struktura była, jak to w Holandii, bardzo rozbudowana. Kompania składała się z kilku izb w Amsterdamie, Zelandii, Mozie i w okręgach północnych. Izby wybierały przedstawicieli, którzy reprezentowali je w zarządzie generalnym, czyli Radzie 19 dyrektorów dobranych tak, aby udziałowcy z bogatego Amsterdamu i z pozostałych prowincji mieli równy wpływ na jej decyzje. In Hellevoetsluis, daar staat een huis. Hoera, die ijzeren man. Daar zijn de dames van Baggermanstaal. Hoera, die ijzeren man. Gdy wojna z Hiszpanią zachwiała rynkiem cukrowym, Holendrzy zdecydowali bronić swych interesów siłą. Po zdobyciu przez admirała Pitta Heina skarbów hiszpańskiej srebrnej floty w pobliżu Kuby, wzbogacona łupami kompania wysłała jesienią 1629 roku wyprawę z zadaniem zdobycia Pernambuco, gdzie było najwięcej plantacji trzciny cukrowej w Brazylii. Wśród oficerów wojsk lądowych armady Arciszewski spotkał Ślązaka Zygmunta von Szkope, który miał wkrótce zostać jego najbliższym druhem. Po 3 miesiącach podróży flota licząca 65 statków dobiła do wybrzeży Pernambuco w pobliżu warownego miasta Olinda. Zainteresowałem się losami Arciszewskiego przede wszystkim dlatego, że jestem potomkiem rodziny polskich emigrantów, ale także jako żołnierz, bo zafascynowały mnie wojenne czyny tego wybitnego polskiego oficera. Pierwsze sukcesy Arciszewskiego, o których dowiadujemy się z raportów wojskowych, miały miejsce właśnie tu, w prowincji Pernambuco. Wódz Holendrów, Werdenbruch, musiał wycofać się z ataku na Recife, bo dostępu do portu broniły okręty zatopione na rozkaz Matiasa de Albuquerque, dowódcy Portugalczyków. Odbyła się narada wojenna, podczas której Arciszewski poddał pomysł, aby holenderskie statki popłynęły do sąsiedniego miasta Olindy i wysadziły na ląd część żołnierzy z zadaniem opanowania stolicy od najmniej bronionej strony. Atak od lądu, wsparty artylerią z morza, przyniósł Holendrom zwycięstwo. Arciszewski wylądował tutaj z zamiarem podbicia wyspy Itamaraka. Miejsce to stanowiło jakby wejście do falochronu, to znaczy wszystkie statki przybywające z morza musiały tędy przepłynąć. Nazywane jest portem Pernambuco, portem Brazylii. Właśnie tutaj Arciszewski założył Fort Orange, aby zablokować siły nieprzyjaciół próbujących odzyskać strategicznie ważne odcinki wybrzeża. Arciszewski został zatrudniony przez kompanię zachodnioindyjską, ponieważ był doskonałym żołnierzem, świetnie znającym się na artylerii i doświadczonym w sztuce budowy fortyfikacji.
Dostrzegł w położeniu wyspy Itamaraka doskonałe naturalne warunki do budowy fortu, który mógł służyć obronie już podbitych terenów. Ponieważ kompania zachodnioindyjska panowała już wówczas nad całym wybrzeżem Pernambuco, mieli zatem łatwy dostęp do wyspy od strony morza. Zbudowany za radą Arciszewskiego fort nazwano Orange. Była to pierwsza w pełni samodzielna misja Arciszewskiego. Miał za zadanie bronić wyspy, dowodząc 3 kompaniami żołnierzy. Nós devemos na próxima campanha Podczas tej kampanii chcemy spróbować dotrzeć do drewnianych pozostałości budynków, które istniały wewnątrz fortu. Obok miejsca, gdzie teraz stoimy, znaleźliśmy dom mieszkalny z okresu holenderskiego, a w nim wiele przedmiotów, dzięki którym możemy sobie wyobrazić życie codzienne żołnierzy. Fajki na przykład uświadamiają nam, jak popularny stał się wówczas zwyczaj palenia, które było nawet zalecane ze względów zdrowotnych. Miejscowa fabryka produkowała aż 200 000 fajek dziennie. Znaleźliśmy też dużą ilość naczyń, a także przedmiotów służących do rozmaitych gier, bo przecież nie cały czas walczono. Były również okresy spokoju, wypoczynku i relaksu. Havia períodos nos quais havia, digamos, período de lazer. Após a construção do Forte Orange na ilha de Itamaracá, Wkrótce po wybudowaniu przez Arciszewskiego Fort Orange na wyspie Itamaraka, wojska Portugalczyków musiały się wycofać w głąb lądu, ponieważ całe północne wybrzeże znalazło się w rękach Holendrów. Obrońcy schronili się więc do interioru prowincji Pernambuco, gdzie na rozkaz Matiasa de Albuquerque zbudowali fort Arraial de Bom Jesus na brzegu rzeki Capibaribe. Stamtąd zaczęli nękać Holendrów nieustającą wojną podjazdową. Forte Real do Bom Jesus, à margem do rio Capibaribe. Mas passa-se o primeiro ano e eles nada conseguem. Passa-se o segundo Mija ano pierwszy e rok, a a capitania Holendrzy não nie cai. powiększają Passa-se o zdobytego terceiro terytorium. ano e nada. Mija Então, drugi, no quinto prowincja ano, nadal się nie resolvem poddaje. tentar Mija trzeci i nic. vencer o principal bastião W końcu po 5 latach Holendrzy decydują się zdobyć główny bastion wojsk portugalskich i ochotników brazylijskich, Arraial de Bom Jesus. Essa é a configuração da primeira fase da guerra. Taki był Uma układ guerra sił w pierwszej fazie em que tej os długiej invasores wojny ficam brazylijskiej. um pouco parados no litoral, Najeźdźcy unieruchomieni na wybrzeżu i krajowcy ficam zaciekle broniący trincheirados, interioru. reagindo contra a penetração. Durante esse período, digamos, a guerra foi W tamtych czasach walka była skrajnie gwałtowna i okrutna. Przede wszystkim dlatego, że walczono wręcz. Zabijano się z bardzo bliska. Ale okrucieństwo towarzyszyło nie tylko walce. Holendrzy na początku okupacji stosowali tortury, żeby zdobyć informacje, gdzie szukać złota i srebra. Podczas prac wykopaliskowych znaleźliśmy wiele miejsc z okaleczonymi szczątkami zabitych w początkowym okresie wojny. Było wśród nich nawet 12-letnie dziecko, któremu podcięto gardło. Z pewnością więc był to okres bezwzględnego okrucieństwa po obu walczących stronach. Aos costumes indígenas. Indianie byli wykorzystywani podczas wojny nie tylko jako tragarze, ale również do walki jako żołnierze w obu walczących armiach. Szczególnie użyteczni okazali się tapuje, którzy mieli wśród tubylców sławę szczególnie okrutną. E eram considerados perversos também no combate. Yes, for the first time. Główne pytanie XVII-wiecznej antropologii brzmiało, czy ludzie są dzicy z natury, czy stali się takimi na jakimś etapie historii. Arciszewski podczas studiów w Leydzie musiał mieć kontakt z co najmniej jednym z grona wybitnych holenderskich uczonych, którzy wiele wiedzieli o rdzennych mieszkańcach Ameryki. Był nim Johannes de Let, jeden z dyrektorów kompanii zachodnioindyjskiej. Prawdopodobnie to on właśnie, wyczuwając zainteresowanie Arciszewskiego tą tematyką, zainspirował go do uważnego przyglądania się życiu i obyczajom tapujów.
Istnieje zatem plemię Tapujonów, lud koczujący na nieuprawnych pustkowiach, dziki i ludożerczy, nie osłaniający żadnej części ciała, nawet wstydliwych. Jedzą ludzkie mięso, ale sami uważają się za lepszych od innych ludożerców, ponieważ tamci jedzą mięso wrogów, oni zaś tylko przyjaciół, poległych w boju lub zmarłych śmiercią naturalną, manifestując w ten sposób swą cześć i miłość dla zmarłych. Notatki Arciszewskiego ocalały we fragmentach, które przytoczył w swoim dziele inny uczony z Leydy, teolog Gerard de Vos. Ich zasadniczy temat to stosunek Indian do Boga oraz do diabła. Z punktu widzenia Europejczyka fascynujące były praktyki magiczne Tapujów. Zastanawiał się, czy niektórzy z nich potrafili prawidłowo przepowiedzieć przyszłość dlatego, że mieli kontakt z diabłem. Arciszewski zauważył, że często proroctwa Tapujów spełniały się, ale czasami były kompletnie mylne. Zarówno Arciszewski, jak i de Vos pozostawiali zatem otwartą kwestię, czy Tapuje mieli faktycznie moc pochodzącą od diabła. Z lasu dawał się słyszeć piskliwy głos diabła, wydobywający się jakby z fujarki, aż wreszcie sam diabeł stanął przy kapłanie, który mu kazał usiąść obok siebie tyłem do zebranych. Zebrani pytali, diabeł odpowiadał. Niektórzy miotali pogróżki, a inni nawet gotowi byli rzucić się z kijem na diabła. Gdyby nie to, że widzieliśmy przed sobą ludzi, moglibyśmy rzec, że to ryczą lwy lub pantery wyją. Sztuczki owe na żołnierzach moich dziwne wrażenie robiły. Niemiec jeden z szeregu wyrwał się i w największą głąb pierzchnął. O, straż go chwyciła, ale rzec nie chciał, dlaczego był zbiegł. Dopiero do drzewa na tortury przywiązany prawdę rzekł. Iż dziesiątków lat ostatnich ni razu do Boga nie modlił się. I diabła wśród Tapujonów widząc, bojaźń zdjęła go tak wielka, żeby go diabeł jako grzesznika do miejsca onego nie powiódł, na które on i jemu podobnie zasłużyli. Mas teve momento em 1632. Przełom w wojnie brazylijskiej nastąpił w 1632 roku, kiedy to pewną przewagę zdobyli najeźdźcy. Stało się to za przyczyną Domingos Calabara, który przeszedł na stronę Holendrów. Calabar był słynnym dowódcą, bezpośrednim doradcą Matiasa de Albuquerque. Opowiedział Arciszewskiemu o technice wojennej, o sposobach działania i marszrutach krajowców. Od tej pory Holendrzy zaczęli zdobywać kolejne miasta i forty. Aqui nós estamos situados na fazenda Comandatuba. Znajdujemy się w posiadłości Comandatuba, jednej z najstarszych w naszym regionie. Calabar urodził się właśnie w tym miejscu. Tu znajdował się jego dom. Oficer Krzysztof Arciszewski był kimś w rodzaju prefekta prowincji Porto Calvo. Poznał Calabara dzięki swemu rodakowi i towarzyszowi broni Zygmuntowi von Szkope. Zaprzyjaźnili się. Podobno Arciszewski był nawet ojcem chrzestnym córki Calabara. Calabar przeszedł na stronę Holendrów, dlatego że oni obiecywali wolność dla Brazylii w przyszłości. Hiszpanie i Portugalczycy zaś myśleli tylko o własnym interesie. Wywozili stąd do Europy wszelkie dobra. Dlatego właśnie Calabar się zbuntował i przeszedł na stronę Holendrów.
Então por isso que ele se revoltou e passou para o lado dos holandeses. Ja jednak nazywam Kalabara zdrajcą. Był w naszym wojsku nie byle kim, lecz bezpośrednim doradcą naczelnego wodza. A kiedy przeszedł na drugą stronę, przyjął szarżę majora. Zdradził taktykę wojny podjazdowej i użył broni przeciw swym towarzyszom. To nie było nic innego jak tylko wielka zdrada. Zo hijs hem op en haal hem op en trek hem nou het land weer op. Hey-o, hey-o, hoera, hoera. Wie doet mij... Po 6 latach walk obszar kolonii holenderskiej w Brazylii, zdobyty w znacznej mierze orężem Arciszewskiego, składał się z kilku najżyźniejszych i najkorzystniej położonych prowincji, sięgając na południu rzeki São Francisco. W okresie rozejmu pułkownik Arciszewski pokierował ekspedycją w górę rzeki, której celem, prócz zabezpieczenia granicy, było poszukiwanie złóż srebra. Nu na van. These are the copies of his letters. So they are, the original has been lost. Mamy tu kopię listów Arciszewskiego. Sprawozdanie z oblężenia fortu Arraial, z walk na przylądku Capo Santo Agostino, czyli fortu Nazaret, a tu raport z 1635 roku, z ekspedycji w głąb kraju. Arciszewski skarży się na choroby nękające żołnierzy, że źle znosi wilgotny klimat. Narzeka na deszcze i na plagę żab. Wreszcie pisze: trzeba by pić znacznie więcej wina, aby tu wytrzymać. Na długiej liście żołnierzy zwerbowanych do Brazylii większość to wcale nie Holendrzy, ale Niemcy, Szwedzi, Polacy, Anglicy, Hiszpanie, Francuzi i inni. Co to byli za ludzie? Cóż, warto pamiętać, że kolonie to nie było miejsce dla elit. Jechali ci, którzy chcieli się szybko wzbogacić. Cachorro Peri bebeu água no canal. Meu cachorro Peri bebeu água no canal. É mentira de vocês, cachorro sabe nadar. É mentira de vocês, cachorro sabe nadar. Portugalczycy od 100 lat panujący w Brazylii nauczyli się odżywiać tym, co można było wyhodować w kolonii. Na stół trafiały świeże owoce, mięso i maniok. Holendrzy, przyzwyczajeni do ciężkiej diety, praktycznie całą żywność, a nawet alkohol, sprowadzali zza Atlantyku. Żołnierzom i marynarzom musiały miesiącami wystarczać głodowe racje. Mimo tak trudnych warunków życia i pracy na pokładzie i tak mizernego żołdu, a Amsterdam w XVII wieku był Mekką żeglarzy europejskich. W tym właśnie czasie Holandia była niekwestionowaną potęgą w handlu morskim. Após essas grandes conquistas, que foi do Forte Real do Bom Jesus. W kolejnej kampanii, po zwycięstwie pod Mata Redonda, Arciszewski udał się na podbój przylądka Santo Agostino. Tam właśnie w jednym ze starć Zygmunt von Schoppe znalazł się w pułapce i Arciszewski natychmiast ruszył, aby go ratować. To dowodzi, że od początku wojny byli oni wielkimi przyjaciółmi. Walczyli ramię w ramię dla Kompanii Zachodnioindyjskiej. Ich zwycięskie podboje odbiły się echem nie tylko tu w Brazylii, ale też w Holandii. Arciszewski nie był jednak usatysfakcjonowany. W sprawozdaniach, które wysyłał do władz kompanii, skarżył się na warunki, w jakich żyli jego żołnierze. Krytykował jednak przede wszystkim sposób administrowania kolonią holenderską.
Działalność dyrektorów z Holandyi wyraziła się w kunktatorstwie, w zaniedbaniu spraw publicznych na korzyść interesów osobistych. Trudno wypowiedzieć, ile ukradziono kompanii. Śledztwo winno by się zwrócić ku zbadaniu budowli panów radców, na handel murzynami, na cła pobierane od okrętów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że archiwum Kompanii Zachodnioindyjskiej to ponad kilometr dokumentów, zrozumiemy, jak potężna to była machina administracyjna i biurokratyczna. Władze kompanii zawsze chciały o wszystkim wiedzieć. Zobowiązywały więc pracowników na różnych stanowiskach do systematycznego składania raportów. W ten sposób próbowali ograniczyć korupcję, szerzącą się wśród urzędników w kolonii. W swoich sprawozdaniach Arciszewski starał się udowodnić władzom Kompanii Zachodnioindyjskiej, że kolonii potrzebny jest gubernator, który byłby osobą silną i obdarzoną talentem przywódczym. Sugerował, że powinien to być w jednej osobie naczelny dowódca wojskowy i administrator. I kompania wysłuchała go, przysyłając do Brazylii hrabiego von Nassau. Dziadek Johanna Moritza von Nassau-Siegen był bratem Wilhelma Orańskiego, można powiedzieć ojca narodu holenderskiego, a matka pochodziła z duńskiej rodziny królewskiej. Nassau odebrał staranne wykształcenie. Oprócz znajomości sztuki i języków, opanował także podstawy nauk ścisłych, w tym astronomii i kartografii. Zainteresowania te rozwijał też na dworze w Hadze, bo trzeba pamiętać, że Holandia Złotego Wieku była krajem największej ekspansji geograficznej. Nassau miał z pewnością bardzo nowoczesną wizję zarządzania kolonią brazylijską. Sprowadził tu z Europy ogromną ilość badaczy, naukowców, artystów i zmienił całkowicie oblicze okupacji holenderskiej. Okres przed i po gubernatorze Nassau to są dwa całkowicie różne etapy historii naszego stanu. Pozostawił po sobie bardzo wiele. Z całą pewnością na przykład jego pomysły związane z urbanizacją zdynamizowały politykę społeczną w mieście Recife. Stąd pamięć o Holendrach w zbiorowej świadomości mieszkańców jest taka, że chociaż zostali pokonani, jednakże wszystko, co dobre w budownictwie, przypisuje się okresowi holenderskiemu, okresowi panowania hrabiego von Nassau. Hrabia Nassau był gubernatorem Brazylii przez 7 lat. W tym czasie udało mu się zarejestrować różnorodne obszary życia w Nowym Świecie. Franz Post namalował niezliczone pejzaże. Albert Eckhout wykonał tysiące szkiców tamtejszych roślin, zwierząt, owadów oraz niezwykłe, naturalnej wielkości portrety typów mieszkańców Brazylii. Dzięki nim Brazylia była pierwszym krajem Nowego Świata, który został w tak kompletny i naukowy sposób zbadany i zdokumentowany.
Technologia produkcji cukru była bardzo złożona. Opanowali ją w XVI stuleciu Portugalczycy, nazywani mistrzami cukru. W Pernambuco pracowało przeszło 200 cukrowni, dlatego też stało się ono przedmiotem inwazji holenderskiej. Arciszewski dążył do opanowania jak największego obszaru przez działania wojenne, zaś Nassau, jako administrator, działał metodami politycznymi. Starał się zżyć z krajowcami, aby móc czerpać korzyści z ich znajomości techniki produkcji cukru. Być może dlatego właśnie powstał między nimi konflikt. Gubernator Nassau gorliwie upiększał stolicę kolonii, dobudowując do niej na wyspie nowe miasto, które nazwał od swego imienia Mauritsstadt. Połączone z lądem siecią kosztownych mostów obrastało w pałace, parki i ogrody sztuk. Ale rozbudowując miasto, osłabił, a nawet uniemożliwił militarną obronę Recife, które zresztą w ostatnim etapie wojny zostało doszczętnie zniszczone. Konflikt między Nassauem i Arciszewskim nasilił się, gdy poszło o to, gdzie powinna się znajdować stolica holenderskiej Brazylii. Arciszewski proponował, aby przenieść ją na łatwiejszą do obrony wyspę Itamarakę, ale władze odrzuciły tę propozycję. Arciszewski, bardzo rozczarowany, wyjechał do Holandii. W tym czasie otrzymał bardzo korzystną propozycję od króla polskiego, który zaoferował mu dowództwo nad artylerią konną. Arciszewski skłaniał się do przyjęcia zaszczytnego stanowiska w ojczyźnie, tym bardziej, że z nowym gubernatorem Brazylii nie mogli się porozumieć. Kiedy płynął do Holandii, nie spodziewał się jednak, że czeka go tam tak niezwykłe przyjęcie. W Amsterdamie przywitały Arciszewskiego wiwatujące tłumy i salwy armatnie. Wręczono mu medal z sentencją łacińską „Przyjmij laur zwycięski”. Arciszewskiego rozchwytują ludzie nauki i sztuki, chcący uwiecznić go na płótnie. To wielki honor i satysfakcja trzymać w rękach medal wybity dla upamiętnienia zwycięstw Arciszewskiego w służbie kompanii zachodnioindyjskiej. Dlaczego metal jest inny? Pochodzą z różnych epok? Nie, to zwykła praktyka. Medale miały ten sam ryt, ale wybijano je z różnych materiałów. Złota, srebra lub brązu. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że podczas kampanii w Brazylii Arciszewski dzięki swoim talentom przywódczym, biegłości w sztuce fortyfikacji i sukcesach na polu walki wywarł ogromny wpływ na holenderski korpus oficerski. Ale właśnie ten wpływ, autorytet w armii, a także jego waleczność i chęć ciągłego poszerzania działań wojennych stały się powodem konfliktu z pokojową polityką, jaką chciał prowadzić hrabia von Nassau. Oczywiście Nassau był zatrudniony przez kompanię, która chciała jak najwięcej zarobić. Ale sam miał inną, przyszłościową wizję rządzenia kolonią. Ja sądzę, że on naprawdę zakochał się w Brazylii i chciał tam zostać, panować jako król. Tak. On zachowywał się jak król, którego jednak bardzo obchodzi los ludzi żyjących w tym kraju. Był ambitny, tolerancyjny i jak na gubernatora XVII-wiecznej kolonii bardzo nowoczesny. Johann Moritz von Nassau rządził w Brazylii zbyt krótko, aby udało mu się zbudować dwór w oparciu o elity krajowców, ale bardzo zabiegał o ich względy. Gdy w 1644 roku Portugalia znów stała się niezależnym królestwem, urządził dla miejscowej ludności wielką fiestę, która trwała 3 dni. Ah
Władze kompanii były nieco rozczarowane rozrzutnością Johanna Moritza. To też Arciszewski został ponownie wysłany do Brazylii, tym razem z godziwym uposażeniem i wysoką rangą wojskową. I to było dla gubernatora nie do zniesienia. Johann Moritz pochodził z jednego z najznakomitszych rodów niemieckiej magnaterii. Był Nassauczykiem, bliskim krewnym namiestnika i nie mógł zaakceptować kogoś, kto miałby w jakikolwiek sposób ograniczać jego władzę w Brazylii. Arciszewski był zdolny i ambitny. Zapewne mógł mieć nadzieję, że z czasem sam zostanie gubernatorem. Cóż, wielka Brazylia była za mała dla tych dwóch ludzi. Wracając do Brazylii, Arciszewski był przekonany, że stanowisko głównodowodzącego nad siłami morskimi i lądowymi, które mu zaoferowano, i władza, jaka się z nim łączyła, czyni z niego naczelnego wodza. Wiedział oczywiście, że będzie podlegał władzy gubernatora von Nassau, ale nie spodziewał się afrontu, jaki spotkał go już u brzegów Brazylii. Okręt Arciszewskiego został ostrzelany prawdziwym ogniem, który uszkodził jego admiralską banderę. A więc przyjęcie Arciszewskiego przez hrabiego Nassau było bardzo złe. Gubernator Nassau traktował Arciszewskiego jak szpiega i buntownika nasłanego przez Radę Kompanii z Amsterdamu. Utwierdził się w tym, gdy doniesiono mu o kolejnym krytycznym raporcie wysłanym przez rozgoryczonego dowódcę. Pamiętam jeszcze ów czas, gdy owi wielcy radcy, widząc nieprzyjaciela zbliżającego się, nie zaopatrzywszy magazynów, haniebnie umykali z Brazylii. Szkope i Arciszewski wykonywali swą misję bez ich współudziału. To oni zdobyli kraj ze wszystkimi cukrowniami i dochodami. Niechaj wysokie władze rozważą, że ci ludzie pozyskali przeze mnie 130 000 mil wybrzeża, a wroga ani śladu. A gdy kraj został zdobyty, uciekinierzy ci powrócili i jak muchy obsiedli cukier brazylijski. Oto finał konfliktu. Von Szkope, towarzysz broni Arciszewskiego, radził mu spotkać się z hrabią Nassau, obiecując, że w czasie rozmowy go poprze. Ale gdy Arciszewski przeczytał swoje zarzuty, von Szkope milczał jak obcy. Nasz bohater został sam. Hrabia Nassau uznał pisma Arciszewskiego do zarządu za zdradę. Rozkazał go uwięzić, zdegradować i odesłać do Holandii. Dzięki moim poszukiwaniom dowiedziałem się, że Nassau kazał zaopatrzyć okręt, na którym miał odpłynąć Arciszewski, w prowiant, który starczyłby zaledwie na połowę podróży. Hrabia liczył, że Arciszewski chory i osłabiony nie zdoła żywy dotrzeć do domu. Równocześnie z okrętem wygnańca wypłynął do Amsterdamu drugi, szybszy okręt z listami von Nassau do władz kompanii. W listach tych gubernator opisał własną wersję wydarzeń, przedstawiając admirała Arciszewskiego w bardzo niekorzystnym świetle. I słaby dostąpił, Hiszpanów popieścił i Pernambuco orężem wziął, lecz zamiast złota pan Arciszewski kopniaka dostał, ahoj. Lecz on kiedy płynął przez ocean pieski, gdzie cukier indyjską polami się krwią, banica i zbieg, pan Arciszewski chciał sławy, a złoto miał w dupie, ahoj. Arciszewski przetrwał rejs i wrócił do Holandii. Pozbawiony środków do życia, walcząc z chorobą, napisał apologię, w której bronił swoich racji. Odrzucał oszczerstwa i dopominał się o zmianę sentencji niechlubnego wyroku. Z domu Nassauskiego jest tu w Niderlandzie grafów chudych tak wiele, że chleba dla wszystkich nie wystarcza. Graf Moritz łamał jak najbardziej mógł kondycja moje,
a na ostatku nakrył mnie sentencją w honor tykającą i wysłał nazad do Niderlandów. Westindyjska kompania niby wrzodu jakiego na Sałczyków się tykać boi, więc nie wie, jak się w tej mierze sądzić. Na samego bym ci grafa Moritza poradził się szpady, ale cóż potem, kiedy się nie wraca? Ja ci służby ich nie chcę i kondycji żadnych nie żądam i Brazylii się wyrzekam. Oto tylko stoję, aby sentencja ta wymazana była. I aby mnie nie przywiedli do tego, czego potem i oni, i ja żałować byśmy musieli. To pismo rozesłał do wielu znaczących osobistości, w tym do swego dawnego protektora, Radziwiłła, który wstawił się za Arciszewskim w listach do rządu holenderskiego i Rady 19. Prosił też o wstawiennictwo dla słynnego żołnierza samego króla polskiego. Pod tymi naciskami Rada zmieniła wyrok z wyrzucenia na oficjalne zwolnienie ze służby na własną prośbę. For Brazil, you could say it was one of the best. Z punktu widzenia Brazylijczyków, Nassau był najlepszym gubernatorem, jakiego mogli mieć. Ale kompanii holenderskiej sprawiał zbyt wiele kłopotów. Za dużo wydawał na budowę stolicy, na dwór i na drogie ekspedycje. Jego interesy nie były zgodne z celami spółki, która walczyła o zyski. Dlatego Rada w Amsterdamie odwołała go w końcu ze stanowiska gubernatora. Wkrótce w Brazylii rozpoczęła się walka o przywrócenie dawnego porządku. Z powodu wojny właściciele cukrowni mieli coraz mniej kapitałów na kupno niewolników i na prowadzenie swoich interesów. Tymczasem w Portugalii król Jan odzyskał koronę i poparł właścicieli plantacji w Brazylii, którzy stanęli na czele rebelii. W tym okresie Holendrzy znaleźli się w tym samym położeniu, co na początku okupacji. Zostali otoczeni w Recife i kilku głównych fortecach na wybrzeżu. Utracili kolejne tereny, a w końcu w 1654 roku ich panowanie w Brazylii skończyło się całkowitą klęską. Warto się zastanowić nad tym, dlaczego właściwie Władysław IV sprowadził z zagranicy, tam z Niderlandów, z Holandii, Arciszewskiego z powrotem do Polski. Chodziło o to, że król Władysław IV wyobrażał sobie, miał nadzieję, że potrafi przeprowadzić wielką wojnę z Turkami, i nawet może zasiąść na tronie w Stambule, ale do tego robił przygotowania i ściągał ludzi, Polaków, którzy służyli w armiach zachodnioeuropejskich. Między innymi ściągnął tu Arciszewskiego, mając nadzieję, no i chyba słuszną, że będzie mógł korzystać z jego wiedzy nabytej tam w zachodniej Europie. Chodziło przede wszystkim o sprawy techniki wojskowej, fortyfikacji i artylerii. U boku króla Władysława IV Wazy Arciszewski zajął stanowisko starszego, czyli generała nad armatą koronną. Z zadań wywiązywał się wzorowo, o czym świadczą jego sprawozdania i przejrzyste rachunki. Na rozkaz królewski budował pontony, które miały służyć do przeprawy przez Dniestr, Prut i Dunaj na wypadek wojny z Turcją. W czasie wojen kozackich kierował obroną Lwowa. Pod Zborowem kierował pracami fortyfikacyjnymi i przeprawą przez rzekę Strypę.
Poprosił o dymisję po bitwie pod Zbarażem, zakończonej układem oddającym twierdzę Chmielnickiemu, który stary żołnierz uznał za hańbiący. Po zakończeniu wojen kozackich jeszcze już był chory i już się nie udzielał. Wyjechał do majątku swego stryja Pawła, tam zmarł i polecił pochować obok rodziców w Lesznie, na cmentarzu obok kościoła Husyckiego. Zawalił się dach i drewniany dach był i katafalk się spalił razem z trumną. Także nie zostało nic po nim. Rzadko te dwie rzeczy pospołu chodzą. Sława dobra i pieniądze wielkie. Dlatego, obierając sławę, nie miałem nigdy czasu za pieniędzmi ubiegać się. Byle mnie Bóg przy sławie zostawić raczył. Miły by mi był koniec żywota taki, jakim ze świata zszedł Epaminondas, książę tebański, po którym wszelkiego ruchomstwa rożen tylko jeden, a kocieł w kuchni znaleziono. I wrócił zza morza nie dla sutej pieski, Rzeczpospolitą osłaniać swą. Pod Lwowem był się pan Arciszewski i zbrodnie swoje kozacką zmył krwią. A kiedy go kładli na grobowe deski, to spłonął kościół i strzelił grom. Obrócił się w proch pan Arciszewski. Co złoto miał gdzieś, ahoj.